Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku sprzed Muzeum Historii Naturalnej. Niestety wejście główne jest w remoncie, dlatego trzeba wejść teraz do bocznego wejścia w stronę Science Museum. Dzięki wszystkim za pozytywny odbiór ostatniego odcinka i mam zamiar z tego wszystkiego zrobić taką mini serię odnośnie wszystkich miejsc, które można za darmo sobie odwiedzić w Londynie, będąc w Londynie. Także co, zapraszam do kolejnego odcinka. Nie będę dalej przeciągał, idę stanąć w kolejkę. W sumie mam nadzieję, że nie będę musiał stać w kolejce, bo mam booking na konkretną godzinę. Także nie przedłużam dalej. Widzimy się za chwilę przy wejściu do muzeum. Tutaj też nie będę się za bardzo rozkminiał na tematy, których nie mam pojęcia, ale mogę Wam w skrócie powiedzieć, co mówi nam Wikipedia. Pracę nad budynkiem rozpoczęto w 1873 roku, a zakończono je w 1880. Oficjalne otwarcie odbyło się w 1881 roku. Kolekcja muzeum liczy ponad 70 milionów eksponatów, a całość dzieli się na 5 głównych działów: botanika, entomologia, mineralogia, paleontologia i zoologia. Także no, więcej się nie będę rozkminiał, lepiej, żebym Wam to wszystko mógł pokazać. Jak widać, warto się ubezpieczyć w bilet online, bo kolejka no przynajmniej na godzinę, a tu widać jest drugie wejście, gdzie wpuszczają z biletami, także ja zaraz tam wchodzę. Tutaj też trzeba było sobie skanować bilety, przejść małą kontrolę, jak się ma bagaże, no ale to nic. Tak jak mówiłem wcześniej, wchodzimy od innej strony. Już na wstępie to wygląda całkiem ciekawie. Myślę, że to muzeum jeszcze bardziej Was zaciekawi, bo naprawdę robi ogromną robotę. Jest to niewątpliwie jedno z miejsc, które trzeba zobaczyć w Londynie. Tutaj już mam dużo więcej czasu, nikt mnie nie goni, także postaram się zrobić z tego miejsca fajny materiał. Tu w tych małych okienkach można zobaczyć różnego rodzaju kamienie. Z kamieni ryby sprzed ponad 400 milionów lat przed naszą erą. Mamy ametyst. Nie będę się wypowiadał na tematy, o których nie mam pojęcia, dlatego wolę Wam to pokazać. Niewątpliwie będzie co tutaj pokazać. Wybrałem tylko te najładniejsze, żeby Wam pokazać. Niektóre z tych minerałów naprawdę robią konkretne wrażenie. Tu kolejny ładny kryształ. Widać jakieś fazowe schody na górę, no ale niestety zamknięte, nieczynne, a my lecimy dalej. Jeszcze po drodze sklep z pamiątkami. Sklep z pamiątkami to tak samo i miejsce, gdzie można zjeść, napić się kawki, ale to tak jak wspominałem, praktycznie wszędzie w tego typu miejscach. Widać tutaj też różnego rodzaju skamieniałości, no ale nic, idziemy dalej. Już chyba dość tych kamieni. Tutaj można zobaczyć dodatkową ekspozycję, no ale jak widać trzeba za nią dodatkowo płacić. Wystawa, jak widać, o ptakach. Otwarta od 24 maja do 5 stycznia. Taka będzie chyba tematyka całego tego pomieszczenia. Tu mamy jakieś egzotyczne ptaszki. Podobny widziałem, chodził sobie po parku i opodal pałacu Buckingham, ale nie jestem pewny, czy to jest ten sam.
Jak widać, wszystko tak samo elegancko opisane. Tutaj mamy szkielet mamala. Generalnie trafiliśmy do hali, gdzie są same skamieniałości, skamieliny dinozaurów. To fajnie wygląda. Każdy oczywiście podpisany, opisane co jest. Niewątpliwie każdy, kto się interesuje dinozaurami, znajdzie tu coś dla siebie. Jest tu duża kolekcja dinozaurów, a raczej ich pozostałości, szkieletów. Chodzimy do kolejnej zony, że tak powiem, Creepy Crawlies. Tematyka chyba owady. Tutaj też wszystko fajnie opisane, dużo interaktywnych takich miejscówek. Także też każdy znajdzie coś dla siebie. Cities of Clay. Jak widać, tutaj też mnóstwo dzieciaków. Dobrze, mają końcówkę roku szkolnego, niech zwiedzają. Mechanicznie dostąpione. Przed nami dość śmieszny domek. Zrobiona ekspozycja, jaki ludzie potrafią mieć syf w domu i robactwo. To znaczy, ja osobiście nie znam nikogo takiego, kto by mógł mieć coś takiego w domu, ale no masakra. Tu dzieciaki otwarły lodówkę. Można zobaczyć, jakie robactwo jest w lodówce. Niestety za dużo nie dam rady pokazać, to są dzieciaki. Uciekam stąd dalej. Wszystko fajnie, wyraźnie opisane. Dość sporej wielkości krab. Tutaj mamy kolejne kraby. Ten tu to jest smoczysko. Konkretnie. Japoński spider crab. To już chyba końcówka, jeżeli chodzi o tą salę. Wychodzimy stąd, wchodzimy na główny hol. A nad nami szkielet wieloryba. Też kolos. Generalnie ten budynek tak samo z zewnątrz, tak i wewnątrz jest bardzo ładny. Dobra, tak więc zaczniemy sobie od początku. I tutaj po prawej stronie mamy już pierwsze skamieliny. Są to skamieliny mastodonta. Tutaj mamy kolejnego dinozaura. Dziwna nazwa, aż ciężko wypowiedzieć. Mamy żyrafę i szkieleton. Lubi ktoś rybki w oleju? Głośno. Tutaj mamy całkiem niewielką rzecz, ale ostatnio już zrobiła na mnie wrażenie, ponieważ ma jakieś 4,5 miliona lat. Jest to kawałek meteorytu, który spadł na ziemię kiedyś, także no, fajna rzecz. Dobra, idziemy dalej. Tu jak widać też można sobie coś zjeść, napić się kawki. Jak widać przejście między dwoma halami. No już na wstępie można zobaczyć żółwie. Z drugiej stronie mamy węże. Z tej strony zaś jaszczury. Tu mamy chyba najbardziej jadowite węże.
Tutaj mamy warana z komodo i inne jaszczury. Salamandry, inne żaby. Krokodyle. Z tej ze strony aligatory i gawiale. Tu już mamy rybki. Jest tu tyle różnego rodzaju sal, że idzie się pogubić. Mam nadzieję, że przejdę wszystko dookoła, po kolei. No ale nie powiem, nie trudno jest się tutaj zgubić. Idziemy dalej, niebieską strefę. Wszystko elegancko oznaczone. Koniki, osły. Generalnie wszystkie chyba koniowate. Doszliśmy właśnie do fajnego miejsca z ciekawymi rzeczami, ale generalnie skupię się na początku z tym, co mamy dookoła, a później przejdziemy do środka, pokażę wam, jak to wygląda też na górze. Tu mamy przodka nosorożca. Tutaj też ciekawa ekspozycja. Też różne zabawy interaktywne. Tu można wyjść na górę, ale na razie się wstrzymamy. Zrobimy sobie cały dół. Tutaj też mamy chyba afrykańskie zwierzaki. O, jest je nawet pumba. Tutaj mamy niewątpliwie reprezentanta Polski. Jest opisany jako European Bison. No, oczywiście chodzi o naszego żuberka. Jest tu też tak samo fajnie opisane. Występuje w Białorusi i w Polsce. Także mała wzmianka na temat zwierzaków, które występują tylko w Polsce. Dobra, jako że przeszłem wszystko bokiem na dole, wrócimy teraz do środka. Mamy nosorożce. Szkielet, jak pisze, wieloryba szarego. Tu ekspozycja poświęcona typowo tylko słoniom. Tu mamy jeszcze większy szkielet wieloryba. Generalnie nie chce mi się go tłumaczyć na polski, bo tylko jedno mi się tylko jedno do głowy mi się ciśnie, także darujemy sobie. Myślę, że każdy zrozumiał, o co chodzi. Tutaj mamy słoniki. No i te rogi konkretne. Powiem wam, że śmiało ze 2,5 metra jeden może mieć. Tutaj mamy hipopotamy. I to w sumie wszystko, co mogłem wam pokazać na dole. W sumie wszystkie te najciekawsze rzeczy. Idziemy teraz na górę. Chcę znaleźć tylko schody. Dobra, standardowo zaczniemy sobie wszystko od początku. Przejdziemy sobie całą górę. A widoczek z góry tak samo robi niezłe wrażenie. Tutaj mamy fragment szkieletu, chyba głowy narwala. Jak widać, niektóre mają jeden róg, a niektóre potrafią mieć nawet dwa.
Tutaj mamy głowę chyba jakiegoś wieloryba w przekroju. Tutaj nam wiszą wieloryby. Chyba większość ich gatunków. Przepraszam, delfiny. Przejęzyczyłem się. Tak, dla zobrazowania to ta tylnia płetwa tego wieloryba to ona będzie miała przynajmniej około 5 metrów. Także spora rybka. Praktycznie przy każdym stanowisku jakieś interaktywne wiadomości. Wiadomo, żeby się wgłębić, trzeba trochę poczytać. Tutaj mamy krowę morską. Szkoda, wszystko się odbija w tych szybach. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie z tego widać. Też krowa morska. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o górę. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Mam nadzieję, że póki co Wam się tu podoba. Tak jak mówię, no jedno z najpopularniejszych miejsc do zwiedzania muzeów. I tak jak wspominałem wcześniej, wystarczy tylko zabukować sobie godzinę na ich stronie internetowej i można wchodzić. No i polecam wziąć sobie bilet, bo jak widzieliście, nie macie biletu, stoicie w kilometrowej kolejce. Także tą salę już przeszliśmy, idziemy dalej. Tutaj mamy sekcję, ale raczej galeria zdjęć różnych obrazów. Także jak się ktoś sztuką interesuje, to być może też coś dla siebie znajdzie. Coś co uwielbiam, czyli mapy. Łatwo się jest tu pogubić, jest tu tak dużo różnych uliczek, zakrętów, sal i tak dalej, że naprawdę wchodzisz tu, wychodzisz tu, za chwilę jesteś znowu w tym samym miejscu. Tak troszeczkę to nie po kolei, no ale postaram Wam się to pokazać jak najlepiej. Ciekawy przekrój. Koń, człowiek i pies. Tu mamy chyba zwierzaki z Australii. Jest i sit. Tu mamy nietoperzyki. A ten tutaj to jest nawet dość spory, wielkości kota. Tu mamy reprezentację kotowatych. Tu chyba coś bardziej z psowatych, łącznie z hieną. Co się patrzysz? Tu według tego co piszą, no to jest misiu, który zamieszkuje nasze góry. Niedźwiedź brunatny. Tu mamy więcej misiaków. Tu mamy miśka polarnego. A tu szkielet tygrysa szabrozębnego. Wiecie jak naprawdę wygląda Wolverine? Tak naprawdę wygląda Wolverine. Inspiracja do kreacji jednej z ról Marvela. Jak widać, też różne różności w oleju. Robaczki konkretne. Tu już coraz większe okazy. A to co tutaj jest, to nawet nie mam pojęcia. Pewnie co niektórym się to wydaje mocno obrzydliwe. Ale to natura.
Tutaj też konkretne okazy. Mamy żółwia. A tu zaś mamy ptaszki. Nawet głowę żyrafy tu potrafili wcisnąć do słoika. To jakieś chyba centrum dla wycieczek szkolnych. Nic, wracamy się, idziemy dalej. Kolejne miejsce, gdzie można coś zjeść, napić się kawy. Dobra, doszłem do holu, w którym już byłem. Szukamy kolejnych nowych miejsc do oglądania. No i chyba je znaleźliśmy. I weszliśmy właśnie w miejsce, gdzie będzie można zobaczyć różnego rodzaju dinozaury. Ta sala z ekspozycjami robi niewątpliwie jedno z największych wrażeń. No, jakby nie patrzeć, są tu skamieliny dinozaurów, także musi się podobać. Tutaj mamy salę z T-Rexem. Tutaj dzieciaki biorą udział w jakimś quizie na temat dinozaurów. Dinozaurów. Wszędzie szczątki dinozaurów, niektóre dobrze zachowane. Rogi Triceratopsa. Przed nami szkielet stegozaura. Czaszka Centozaurusa. Jakieś multimedialne informacje. Tutaj mamy konkretne łapsko. Szkielet Albertozaurusa. Dobrze mówię? Tak, Albertozaurus. Wszystko tu ciekawe. Zresztą muszę się wam przyznać, jak byłem dzieciakiem, zawsze chciałem być paleontologiem i odnajdywać kości dinozaurów. No, ale jak widać, chyba trochę nie pykło. Też konkretna łapka. I tu mamy podgląd na to, jak wyglądają wykopaliska. To Iguanodon. Dość sporo jego tutaj kości zauważyłem. Te są fajne. Było ich tu kilka na tym podestie, nie wiem dlaczego został jeden. A tutaj szkielet mojego ulubionego dinozaura, Triceratops. Też spory. I też robił wrażenie. Dobra, już może nie będę z tym robił wrażenie, gadał za dużo, bo powtarzam się. No ale generalnie tak to jest, no. Gdzie nie popatrzę, to te rzeczy robią na mnie mega wrażenie. Tutaj jakiś Camarasaurus. Większość tych nazw jest podobna do tych polskich, no ale niektóre jednak się trochę różnią. To już chyba na tyle, jeżeli chodzi o dinozaury. Idziemy w kolejne miejsce przed siebie. No i dobra, ponownie trafiliśmy do głównego holu. Czyli na to wychodzi, że cały dół chyba zrobiliśmy. Idę zobaczyć jeszcze tutaj z drugiej strony, bo nie pamiętam, jak to tu było. A, nie. Dobra. Tu widzę, że jest muzeum i sklep. Także co? Zawijamy się na górę. Przejdziemy sobie na pierwsze piętro.
Tego chłopak ktoś kojarzy? Charles Darwin. Dobra, tak to wygląda tu z góry. Idziemy sobie w prawo i przejdziemy sobie cały korytarz dookoła. Jak widać też ekspozycja z różnymi minerałami, kryształami. Z drugiej strony tak samo widać. I też różnego rodzaju kamienie, być może jakieś marmury, gresy, nie znam się. Tu jest jeszcze wyjście na kolejne piętro, ale na razie sobie darujemy. Przejdziemy sobie to dookoła. Coś tu już widzę też wejście do jakiegoś skrzydła i szczerze powiedziawszy też jeszcze tu nigdy nie byłem. Ale dobra, po kolei. Richard Owen. A tu Thomas Henry Huxley. Nie wiem nic na temat tych panów, a zaraz wam coś napiszę na dole. Tutaj mamy chyba reprezentantów europejskiej wsi. Tutaj zaś ptactwo, które zamieszkuje nadmorskie rejony. Szkielet strusia. Tutaj mamy kolejną salę. Nazywa Treasures, czyli skarby. Jest ona osobno zamknięta. Ciekawe, też mnie tu jeszcze nie było. Wejdziemy, zobaczymy, co mają ciekawego. Trochę je chyba poniosło z tymi skarbami. Widzicie? Zero skarbów. Tu mamy goryla. Dobra, będę wchodził do sali, którą wcześniej mijałem i w której nie byłem. Widać tutaj chyba też minerały. Wejdziemy, zobaczymy. Zaczniemy sobie może od lewej strony. Może skupię się tylko tam co niektórych ekspozycjach, bo tak naprawdę jest tego tutaj bardzo dużo. I przejście samego tego zajęłoby pewnie śmiało z godzinę. Ja już nie mówię o tym, żeby coś się doczytać, powiedzieć coś na ten temat. Jest tego tutaj sporo. Jak widzicie, tego typu stanowisk jest tu mnóstwo. Się może skupmy na tych największych ekspozycjach. No ładnie robię. Nie, no nie ma co. Zawijam się. Fajne, bardzo ładne te kamienie. Ale nie będę tracił czasu na same kamienie, kiedy jest tutaj tyle wszystkiego do obejrzenia. Jest tutaj jakaś kolejna sala. Tu już chyba są pokazane wyroby z tych wszystkich kamieni. Jakaś biżuteria na przykład. Tutaj mamy kolorowe kamyczki, już gotowe chyba do biżuterii. Się błyszczy. I też różne metale. Między innymi kilka rodzajów złota. Tutaj też już to wszystko, jak widać mała salka. Nie ma sensu, żebym wam pokazywał więcej tych kamieni, także idziemy dalej. Dobra, wychodzimy po schodach. Kolejne piętro. Z niego tu fajny widoczek na dół. Na szkielet tego wieloryba. Przed nami ogromny kawałek, fragment sekwoi. W zasadzie plaster sekwoi, można powiedzieć. No, chciałem skręcić tutaj w lewą stronę, ale koniec korytarza. Nic, idziemy w drugą stronę. Tu mamy kolejne pomieszczenie, ale z tego co widzę, to chyba nie wolno mi tu wejść. Jest to miejsce dla memberów i patronów. Tak, jedynie zamknę, pokażę co tutaj jest. No, w zasadzie nic ciekawego. Wszystko można zobaczyć na dole tak samo, także chyba nic straconego. No i co, tutaj też nie ma nic. Wygląda na to, że chyba żeśmy to wszystko zrobili. Nie wiem, jeszcze przejdę raz, zobaczę, ale najprawdopodobniej weszłem już chyba wszędzie, gdzie mogłem. To by było na tyle.
Przede mną jeszcze został tylko sklep z pamiątkami, ale w zasadzie sklep jak sklep. Nie będę do niego wchodził, pamiątki już stąd mamy. No i co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Naprawdę polecam to miejsce. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jest to niewątpliwe miejsce, które warto zwiedzić. Kolejne za darmo. Wszystkie 3 muzea znajdują się koło siebie, także nie sposób nie trafić do jednego, drugiego czy trzeciego. Ja z mojej strony dziękuję. To jest wszystko. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z kolejnego muzeum. Mam nadzieję stworzyć z tego taką małą miniserię z tych wszystkich miejsc, które można zobaczyć i zwiedzić za darmo. Także dawajcie subskrypcje, dzwoneczki, lajki i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska, hej!